Wodospad El Limon to najwyższy ze wszystkich na Dominikanie. Mieści się w głębi lasu tropikalnego w południowo-zachodniej części kraju na półwyspie Samana, który uważany jest za najbardziej egzotyczną część Dominikany. Wysoki na 52 metry. Do wodospadu można dotrzeć na własnych nogach. Wystarczy pokonać 2-kilometrową trasę z kilkoma stromymi podejściami, ale naprawdę warto. Jest też druga opcja w siodle koni, ale akurat tej wersji absolutnie nie polecamy. W porze deszczowej, która trwa od maja do listopada, trasa może być bardzo błotnista i śliska, ale cel jest warty świeczki, o czym już za chwilę sami się przekonacie. Kąpiel w spływającej wodzie lub choćby sam widok tego cudu natury wynagrodzi każde niedogodności, jeśli w ogóle jakiekolwiek zaistnieją. Wyprawa konna w sumie trwa jakieś 2,5 godzinki, z czego 30 minut spędzicie nad samym wodospadem. Wybierając wycieczkę solo, będziecie mogli w swoim tempie zachwycać się pięknem lasu, roślinnością, podglądać ukryte w lesie zwierzątka i pluskać się w orzeźwiającym wodospadach tak długo, jak tylko zapragniecie. Więc zdecydowanie stawiamy na tą opcję. Idziemy zwiedzać wodospady El Limon. Nasza taksówka za chwilę się zakopie. Nie spodziewaliśmy się takiej wielkiej. I wychodzi na to, że idziemy sami. Opcja numer 1 to jest przejażdżka na kuniu, ale co to za frajda, jak cię kuń wszędzie zawiezie, nie? A poza tym tu jest naprawdę taka dość wyboista droga i szkoda kunia na to, nie? My takie młode kunie możemy iść. damy radę, dokładnie. No, buty dobre, bo wzięliśmy od razu. Tak naprawdę tutaj są aż 3 wodospady. Jeden jest malutki, potem jest średni, no i ten najwyższy El Limon, najpiękniejszy. Trzeba patrzeć pod nogi, bo jest bardzo sporo kamieni i to jest wszystko błote, śliskie. A tu tacy... Hola! Młode chłopaczki dają rady na kuniach. Cała ta wioseczka właściwie na tym funkcjonuje, właśnie na tych wodospadach. Ale tu jest gówien. Tu są takie roślinki, które jak dotykasz, to się zwijają. I są też te migdały, ananasy po drodze będą rosły. Kurde, wiesz co? Nie. Okej, dobra, tu wygląda, że to tam idziemy. No nie, no trasa jest raczej widoczna, nie? No, zgubiliśmy raczej nie zgubimy. Już rzeki idziemy. No ja. Patrz jaki tutaj. Kurde, a. Ej, Adam. Co? Gdzie my to mamy iść? Czekaj, zaraz zobaczymy. Tam? No tak. Ale trochę to, ten wodospad to chyba powinien iść od rzeki, a nie do rzeki, co? No właśnie. Hola. Huh? Got like a cara? No. What for? Yes. You got a fork no? Oh, no? No, you got gear? You want a fork? Okay. You want gear? What is gear? Oh gear. Gear, yo. Guide. Oh, yeah, but guide. yeah. Okay, yes, that's okay. Tu está guía. Sí. Okay. Well, nos necesitan tus ayuda. So, guide. Okay, you go. ¿Cuánto cuesta? El guía. $10. $10. Okay. Yes, okay. Okay. Vamos. Mhm. Yo. Aha, okay. Dajemy. Okej. Okej, to już mamy przewodnika. Okazuje się, że jednak
Sami nie damy rady. Bo już szliśmy w złym kierunku. A, to jeden z tych chłopaczków, których minęliśmy przed chwilą. Nie? Nie, tamci byli młodsi. Okej. Patrz, mały ma małego konika. Ale czekaj, wiesz co, bo on chyba myśli, nie myśli chyba, że my wsiadamy na konia. Co? Chyba nie. Trzeba mu powiedzieć. Okej. Pero no necesitan caballo. O, okej, bien. No, on sam wie. No. O, jak pięknie. To oni mają cudowne. Mają swoje fajne światy. Tak jak każde dziecko tam ma motorynkę, to tu każde dziecko pewnie ma konika. Ale chłopczyk nie jest głupi, on będzie szedł na koniu, jechał na koniu, a my będziemy za nim gonić. Tak, my z buta, a hrabstwo na koniu. No i co? Nie ma wyjścia. Przez następne 40 minut nic, tylko iść za tyłkiem konia. Teraz fajna dżungla się zaczyna. Ha, ha, ha. Te podejścia, patrz. Tak. Jeżeli ty, dzieciaczku, myślisz, że za $10 ty nas tu przegonisz po tej dżungli w tempie ekspresowym, to się mylisz, prawda? No, raczej nie. Bo my tu każdego grzyba chcemy obejrzeć. Ale pięknie. Jest taka legenda, że jak ktoś się tutaj wspina i wdepnie w główienko konia, to potem woda jest mu cieplejsza. Ale na bosaka oczywiście. Wiemy, że też tu rosną migdały, ale to tam na górze jest ich sporo. Ale czy my, mieściuchy, je tutaj rozpoznamy? O, jak pięknie! Tego tak nie widać na tym na zdjęciu. Rzeczywiście. Ale cwaniaczek. Palił motor i jedziemy za nim. Dokładnie. Tutaj też te wszystkie kokosy. Wtedy ten pan skoczył tam na palmę i nam kokoska urwał. I zrobił drineczki. Znaczy bezalkoholowe. Ale tu nam się na pewno nic nie dostanie. Ale cudo. Jak na samej górze się nie ssapie, to znaczy, że jestem w dużo lepszej kondycji teraz. Bo pamiętam, że na samej górze to po prostu wyglądałam, jakby mnie pszczoły pogryzły. No, a na razie to jest takie tempo fajne. Nie? Jak ja. To nie mam porównania. Ale teraz już jestem 5 lat starsza, to powinno być gorzej. Coffee! O! Yeah. Yeah. I kakao. Which one is cacao? Oh yeah, over there. To jest kakao? Tak, to czarne tam. Coffee, czyli ziarenka kawy. Okej, wyglądają tak. Okej. I kakao tam. O, tam jest żółte jeszcze.
A to jest albo wyschnięte, albo ja. A, wyślizguje się, no to, bo to musi być wysuszone, nie? Ale nie pachnie. O ja, coffee. Widzisz? Aha. No. Of course. Okej. Fajne. Są te. Widzisz, to są te, co tam ja widziałam wtedy. To są jednak kakao. To jest to. Mhm. No. Oj. Dziabnęłabym takiego. No, A co z tym zrobisz, no? To musi być jakoś... Wysuszone, tak, przerobione. No ale nawet bym takiego surowego dziabnęła. Tak, żeby dziabnąć. Po prostu. Dziennie musi chodzić, co? Te kopytka takie cieniutkie. Ten konik ma dobry trening kilka razy dziennie. Ale ten chłopczyk też jest malutki. No malutki, może nie jest malutki, ale jest szczuplutki. Ale ja widziałam takich turystów, wiesz... Prawdziwe. Prawdziwych turystów, takich amerykańskich turystów, takich kanadyjskich turystów. Kiedyś widziałam takie 2 turystki. Tak one siedziały na tym koniu, że ten koń miał aż takie nogi. Ten koń jak je zobaczył, to wywalił oczy i uszy po sobie. Ten koń jak je zobaczył, to zrobił tak. Myślę, że on robił co innego. Ja bym na miejscu tego konia się położył raczej. No nie był zadowolony. No ale no cóż, no. Taka robota, nie? Ma robotę za $5. Dokładnie. 5 koń, 5 właściciel dostaje. 5 koni. Tutaj rośnie pineapple, czyli pinia. Mogłoby się wydawać, że to w ogóle nie jest tak. Bo widzisz, my już widzimy pineapple zawsze w takiej formie pościnaja, ale to jest... No to liście. No, i zobacz jakie ma Ostre. jakby ostrza noża, no. Coś chyba mu się pomyliło. Nie, to jest pineapple. A tutaj złomowisko kokosków. Dokładnie, nawet jak oni tam wsadzili sztucznego ananasa gdzieś tam, nie? Za chwilę tu gdzieś pietruszka pewnie wyrośnie, marchewki i my się będziemy cieszyć. Tak, pan nam powie, że to ananas to jakoś nie. Jak im wyginą ananasy, to powsadzają ze sklepu i Jak będziemy myśleć, że raz. będą pokazywać. O, A to co to? Pszczoły? a to jest, wiesz co to jest? To czarne. To... Wow! Ja, co to jest? To nam nie pokaże. Może to wejść i tam zbić, co? To jest, Adam, właśnie to jest kawa. Jak tam wejdziesz na to drzewo i to poruszysz ręką, to będziemy mieli kawę na resztę pobytu. Pięknie. No kończy się droga. ¿Dónde están animales aquí? ¿Cuándo? ¿Qué? Okej. Wszystkie groźne. Adam, tłumacz to. Lewra to lew. Takana to puma. Tak? To puma to wiem, że właśnie była. Jak na To stronę jakbyśmy tak na pumę trafili, to by było fajnie, nie? No ja dziękuję. Adam, Tak. byśmy zobaczyli te twoje odznaki harcerskie, jak działają. Jak szybko na drzewo. Jak byśmy zobaczyli, jak te styki do GoPro nam pomogą. Wyjątkowo piękne drzewko. Kolory na pewno niestandardowe. I to palma. Ale czad. Ale czad. Tutaj jest chyba ogrodzenie przed tymi pumami, o których chłopiec wspomniał. Mam nadzieję. No głodna puma nie przejdzie. Myślisz? O fakt. Słuchaj, jakby była głodna puma, to na pewno
Na pewno się tobą zainteresuje najpierw. Pewnie, ty jesteś taki smakowity kąsek. Nie tak, no to tak, bo ty nie masz, ty jesteś taka taka żelasta byś była. Ja jestem żelasta, a ty troszeczkę... Brzuch bym nie mogła tutaj Pół- troszeczkę. Puma by sobie mogła zęby połamać na mnie. Tak, a ze mnie by miała jakieś te mięciutkie tutaj brzuszek. Adam, ja cię wzięłam na tą wycieczkę, bo ty jesteś tym wabikiem na komary, a nie na pumy. Ale wychodzi, że masz Multifunction. multifunction. Stwierdzam, że jestem w dużo lepszej formie, albo jest po prostu chłodnie, bo ja wiem, że to tu, przy tym pięknym widoczku już po prostu sapałam. Także widok z góry, tak, ale widok z góry jest warty. Musimy sobie zrobić to zdjęcie. A to nawet tam wyżej jeszcze muszę wejść. Tak, tam jeszcze będzie ten, bo tu jest, wiesz co? A tu też jakieś owocki. Pomidory. Pięknie. Tu by dronem polatał Adam. No. I tu chyba będzie pierwszy, Widok na domek. tak mi się, nie wiem czy to tu już będzie to widać, ale muy bonito. Wow, o, widać ocean. Wow. To the picture, Gogi. Mm. O, picture? Yeah. Yes, perfect. No to powiem ci, że z tym widoczkiem. Dobre zdjęcia. Fajnie. ¿Cómo te llamas? Querido, Querido. el caballo. Caballo, querido. ¿Cómo te llamas? Yo, Yelian. Lilian? Sí. Oh. Lilian. Ah. Ok. Ahora llegamos abajo ya. Ya llegamos a la cascada, Cuarefó. Aha. Llegamos. Schodzimy, tak. Schodzimy na wodospad. Si quieren ya los que me van a dar, me lo van a aquí ya. Y si quieren venir desde para acá solos ya. Llegaron a la cascada, va a haber mucha gente. Mhm. Ahorita vienen solos. O, okej. Ja. Dobra, dochodzimy do miejsca, gdzie koniki sobie, tu jest ich taka stacja, tu jest kibelek, pamiętam, a tam na dole wtedy zaraz zobaczymy pierwszy widoczek do spadu. Tu koniki sobie nie mogą odpocząć, a tu jest fajny system korzeniowy tych wszystkich. Piękne miejsce i w ogóle fajnie zacienione. A te konie jak zaklęte, nawet drgną. Tutaj dosłownie nie ma ani jednego promienia światła. Ej, te konie są, przysięgam, one są nieruchome, zobacz. No. Wow. Zmęczone, no. Tu nie ma nikogo, nie ma w ogóle ludzi. Ok, gotowy na widoczek? Nie mów, że to jest... Nie, to jest agawa, bo już myślałam, że może jakiś duży.
ananas. Giant ananas. Tu jest wszystko zamknięte, tu nikogo nie ma dzisiaj. Coś tam jest. Jest coś tu To stukało. jakaś kura albo coś. O nie, no ktoś tu jest, bo czyjś plecak. O. A co? A co? Tak, tutaj jest pustko. No i co powiesz, Adaś? W klacie, nie? Cudo. Wow, ej, będziemy to mieli dla siebie, zobacz. Tam jest może jedna osoba. Wow. Wiesz co, mi się tam nie chce już No właśnie iść. chciałem powiedzieć, że już widzieliśmy. Już chyba, nie? widzieliśmy, to bez sensu w ogóle. Lepiej sobie tutaj siąść. Lepszy widok. No freaking way. Gdzie? Podróżując do El Limon, tak naprawdę będziecie po drodze mijali jeszcze 2 mniejsze wodospady. Nam bardzo spodobał się ten drugi, średni, i jeżeli będziecie kiedyś mieli możliwość zobaczyć te cudowne wodospady, na pewno polubicie ten drugi, bo właśnie w nim można się fajnie wykąpać, podczas kiedy wszyscy inni będą oblężali właśnie El Limon. A może to już jest ten? Ale tam byli ludzie. No właśnie. Ja już nie wiem. Nie no, to jest ten czy nie ten? Nie, to nie jest ten. To nie może być ten. To jeszcze mamy jeden tam do góry. Widzisz, bo ja wiem, że było kilka wodospadów. To jest ten drugi, bo tamten jeden to był maleńki taki, tak. On się tak jakby rozlewa. Czyli to jeszcze nie jest El Limon, ale też piękny. Piękny. No tak. Tak, i tam idą ludzie stamtąd, widzisz? Aha, to nie jeszcze na górę musimy iść. Tak. Piękny. Też super. Tak, tu pamiętam, że tu się przechodzi tą dróżką. Czekaj. Ostatnia prosta wygląda troszkę inaczej już. Ej, ale tutaj się wydaje... Okej. O. Dajemy radę, Adaś. Ostatnia już naprawdę prosta albo krzywa. I jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że El Limon zaliczymy solo. Naprawdę solo. Lepiej nie mogło być. Także jeszcze tylko kilka takich malutkich schodków, tak? Wodospadowi. Dokładnie, o. O, jeszcze tutaj. Ty, teraz która to? Chyba tak. Tak. Tak, także fajnie. Patrzymy jakie. O, to są konkretne schodki. No, to już jest dobry workout. Wow. Fajnie. Chodź. Fajne. Jesteśmy sami. Nie? To nie ma znaczenia. Tutaj, o Boże, coś pięknego. Holy moly. Cuda. Oh my God. With
Kto był parciarzem i przyszedł tu wcześniej? A teraz proszę bardzo, wszystkie wycieczki i nasz dronek pszczoła wraca, nagrała wszystko. A to jest operator. Operator, który prawie drona. Poleciał nad inny wodospad, ale się udało. Pszczoła zawsze wróci do ula. Wszyscy są naprawdę bardzo skupieni na tym największym wodospadzie El Limon, który oczywiście jest tu główną atrakcją, ale trzeba przyznać, że ten drugi jest cudowny i tu jest jeszcze do tego taki kanion. Chyba nie dam rady tam wejść sama, Adam tam śmignął, ale jest cudowny i tak naprawdę tutaj pewnie byłaby jeszcze lepsza kąpiel. Podążaj w stronę światła. No, to już teraz wiesz na pewno. Daliśmy radę. Byliśmy pierwsi, teraz tam dzieciarnia się jeszcze papra, a my pierwsi idziemy jeść, pić i jak coś zostanie, to i oni dostaną, nie? No. A jesteśmy głodni. A jesteśmy głodni. Bardzo. Trawa tutaj wygląda zupełnie inaczej niż normalna trawa. Taka jak dosłownie właśnie na polach golfowych. Nawet nie na polach golfowych, tylko jak wykładzina dosłownie, no. Bardzo to fajnie. Wiem, że tu rosną migdały. To są drzewa. To są migdały, Adam. Tak, tak. Tak. To są migdałki. Drzewo migdały. No dziabaj go. Dziabaj. Dziabaj. No nie. Taki scout z ciebie. A tu życie dalej płynie wolno. Kurki sobie dziubią ziarno. Jak czuć te koniki. Konie bez ruchu stoją dalej. Konie biedne bez ruchu dalej przywiozły te wszystkie ciała tam. Ale patrzymy, coraz więcej. Coraz więcej, tak. Możemy Biedne. nielegalnie wziąć i pojechać. Co? Którego bierzemy? Nie wiem, one wszystkie jakieś takie wątłe. No nie, Muszą być jakieś małe koniki takie. Są takie zmęczone, czy co? nie Są wiem. takie spokojne. One udają, że są nieżywe, żeby ich nie brać już stąd. Ale one tak stoją, dużo ich stoi tak tylko kopytką. Tak, kopytko do góry, no. Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. El rey de la selva, Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? el rey de la selva, Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? el rey de la selva, Yo soy de fiesta de leones a cerdo. ¿Cómo es? el rey de la selva, A los Tarzán, soy el mero pero haters no faltan. Yo le echo los leones y ya está. Yo soy el rey de la selva, orangután y Superman. Yo mando todo hasta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva,
Los orangutanes hacen lo que digo. Yo soy El rey de la selva. que con la púa me dicen el tiro fijo. Yo soy que al lado de los malos no me dan un brinco. Yo soy El rey de la selva. que con mi faldeo que nunca yo me rindo. Yo soy El rey de la selva. marmelada de banana para ella. Le sirve mucho porque ella está muy bella. Se ve más linda, se ve más bella. De salvareña, una doncella. Patrz co nad nami. Ale odwiedzajcie takie miejsca właśnie trudniejsze, gdzie trzeba jeszcze oni mówią, bo my już czujemy różnicę, gdzie nie damy radę, a tyle byśmy teraz chcieli zobaczyć. Mówi, każdy czeka na to. To No. łatwo mówić, musisz mieć jakiś tam swój status uporządkowany. Musi, właśnie, no dokładnie, no. No tak. Fajnie byłoby 25 lat. Tak. W sumie łatwo jest zarówno trafić, jak i wrócić. W drodze do wodospadu należy... Skręcić w prawo. nie, należy iść za dubskiem konia, No tak. a potem w drodze powrotnej należy iść za kupą konia. Hello. Hello! No. O, na końcu idzie mały konik. No, on się może uczy. On się uczy, tak! Oh my god, jakie to fajne! Koniku, nie bój się! O, jaki kochany! Przestraszył się. Ale, ojej, ale popatrz, jak widzisz, dla psa jest nawet trudno wyjść. Boże, mam nadzieję, że tu żaden koń nie łamie sobie Ty, nogi. baba, baba spadła chyba. Spadła! Patrz, widzisz, pcha tego konia, patrz, nie chce iść. Ten koń odmówił towarzystwa. Patrz, widzisz? Nie wiem, czy Ten koń powiedział koniec. Ale... O, a mały. Z buta królewno. Patrz. Jak poszalał. Dlatego ja wolę koni nie. Dziękuję. to jak pobiegł szybko za nim. A ta poczeka. Teraz weź wsiądź. A on jej tłumaczy teraz, musisz przejść na dietę niskobiałkową, 0 cukru i może za rok. No tutaj trasa już jest taka mniej przystępna, ale to już też jest przy okazji końcówka, także no i tutaj widać oczywiście znak, że idziemy w dobrym kierunku. Ogólnie jest to dość fajny, intensywny masaż stóp, przejście tej całej trasy. Tu jest ten pierwszy wodospad. A tu mamy ziarenka kawy jeszcze raz. I to w pięknym ujęciu. Nie? Zobacz. Cudo. Tak, liany. Tutaj Tarzan właśnie był kręcony. Tak, tutaj się szkolił. A tam idzie następna wycieczka na tak zwanych caballos, czyli kuniach po nasemu. Idzie ku nam kolejna wycieczka na kuniach. Zaraz zobaczymy, jaką minę mają te rumaki, nie? I czy dadzą radę. Pięknie. O, tam jest jeszcze fryzjer. Aha, fajne. Nie ma dobrego obciążenia na tego konia. O, nie chce iść. Nie chce iść koń.
są spokojne, totalnie. One są zdołowane. No i wychodzimy z naszej dżungli. Już cywilizacja, piękne kolory, słychać muzyka bium, bium, bium. Kogut pieje, pieją koguty. No i co? Mamy nadzieję, że coś tu się uda nam zjeść, bo taka wycieczka naprawdę jest no taka chłonna. O, to chyba tu będzie, czekaj. Też pusto. Też pusto. Może i tu. To jest esta cacao? ¿Cuánto cuesta? 250 pesos. 250. 50, ajá. Ese- Eso es café? Kawka. Pero ahí el cacao no tiene azúcar. No azúcar. No Sí, azúcar. yeah. Aquí sí, un poco rallado. Para que la pruebe, Ajá. puede poner la mano. Okej. Ujú. Lo puede comer todos. Gracias. Es el fruto del cacao. Ja. A to jest owoc. Aquí, Ok. aquí está en granos entero, no. Nie pod... Aquí sí está machucado. Okej. Okej. Aquí está normal. No bo to jest już wyjęte z tego, a to jest ten. Tak. Czyli okej. 250. 250. Okej. To jest $5, tak? Tak, ale $5. okej. Para tres 200. 600 para tres. 600. Yes. Sí, sí, está bien. Yes? no hay Okej, trzymaj mi. Solo de eso. Tres para 600. No quiere de este, no. No. Ok. Ese tú te lo puedes comer. Pero bueno, todo bien, hermano. Gracias a Dios. No dobrze, Może takie coś jako one gift free. weźmiemy. To One może free. Fajne Papá, takie Dios coś nos weź, nie nos lo poczekaj. vea un poquito más. Se cuida, no me vas allí. Bye, bye. Okej. Cinco. Para, Para 1000. para 1000. Está bien, sí. Yes? Okej. ¿Tienes bolsa? Czyli ile To wyszło? będą prezenty. Ile wyszło w końcu? Zapłaciliśmy 1000 pesos za 5 takich tych. To jest dobry dobry. Mieszkańcy El Limón utrzymują się głównie z rolnictwa, rybołówstwa i oczywiście turystyki. Poza pięknymi terenami górzystymi i poznanym właśnie wodospadzie El Limón, miejsce to słynie z produkcji słodkich ziemniaków i bardzo dobrego chleba. Można też tu przy okazji odwiedzić fabrykę cygar i zobaczyć, jak powstaje kakao, no i czekolada. Na miejscu można zjeść przepyszny lunch. My jednak zmierzamy do Las Terenas i tam czeka na nas wspaniała, świeża rybka albo coś rybopodobnego. Zobaczymy. I Feliz Navidad. O właśnie.
krewetki pieczone, bataty, czyli znowu ziemniaczki, no coś co udaje ziemniaczki, czyli tak jak i banan, a to są krewetki El Limon. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale na pewno są wyśmienite. No i oczywiście frytki, ulubiona potrawa Adama. Moja zresztą też. Pycha. Ja jestem taka głodna, że jem je z kręgosłupem, z nogami, z oczami, ze wszystkim. Nie ma żadnych odpadów dzięki temu. Trzeba jeść wszystko, mamusia mówiła. Też. Spaliśmy tyle kalorii, że no problema.